Hej, w ostatnim odcinku mówiłem o tym, jak to jest być łysym. Mówiłem też o tym, że nie chcę raczej robić sobie przeszczepu, ani różnych innych tego typu akcji, sztucznych włosów na głowie, wszczepiania i tak dalej. Natomiast opowiadałem też o pewnym zabiegu, któremu się poddałem, a mianowicie o mikropigmentacji, czyli takim tatuażu zamiast włosów. I do czego taki zabieg służy, jak to w ogóle wygląda, czy to boli, ile kosztuje, o tym dzisiaj wszystko opowiem. Zabieg mikropigmentacji to jest taki zabieg, który przypomina troszkę tatuaż. To nie jest tatuaż taki klasyczny, ponieważ tatuaż klasyczny jest na zawsze, albo aż się go usunie i on jest troszkę głębiej. Mikropigmentacja to jest taki tatuaż, to się śmiesznie nazywa tatuaż permanentny, ale on nie jest permanentny, jak na przykład brwi się robi, tak, u kosmetyczki. To trwa, nie wiem, znaczy 3-4 lata, zanim to się gdzieś tam rozmyje i zniknie zupełnie, od słońca się wywabi, ponieważ ten tatuaż jest robiony troszkę płycej. I zabieg mikropigmentacji na głowie, czyli dziubania głowy i robienia tam tatuażu, to jest właśnie zabieg mikropigmentacyjny, czyli on, powiedzmy, te efekty trwają no 3-4, maksymalnie 5 lat, potem to gdzieś tam się wywabia. Ale pytanie pojawia się po co? Po co w ogóle dzierać sobie włosy na głowie, skoro to są tylko kropki? To jest rzecz bardzo taka, powiedzmy, delikatna, nie w wykonaniu, bo to trochę boli jednak, ale w efekcie końcowym i ma to na celu takie stworzenie wrażenia, że w tym miejscu masz też cebulki włosów. Osoby, które w ogóle się nie przyglądają temu, albo które same nie są łyse i się nad tym nie zastanawiały, pewnie nawet nie widzą za bardzo różnicy, ale uwierzcie mi, że ta różnica jest dosyć duża. Szczególnie w przypadku osób, które mają łysienie plackowate i tam te placki o innym kolorze skóry są widoczne, ale też kiedy ktoś wyłysieje i goli się na łyso, to zazwyczaj te miejsca, gdzie włosy zostały, czyli powiedzmy boki i zupełny tył, są takie lekko szarawe, natomiast włosy, miejsca, gdzie włosy wypadły, mają kolor, taki klasyczny kolor skóry, taki kremowy kolor skóry i ten zabieg jest po to, żeby taką linię włosów sobie odtworzyć. Efekt oczywiście nie jest jakiś bardzo silny, to nie jest tak, że nagle ci się pojawiają włosy i prawdę mówiąc większość osób po moim zabiegu, który sobie wykonałem 3 lata temu, nawet nie zwróciła na to uwagi, aczkolwiek jak im o tym powiedziałem, to rzeczywiście widzą, że jest to spora różnica. Zabieg mikropigmentacji wykonywany jest w specjalnych salonach i tutaj też uprzedzam Was, no warto nie robić tego gdzieś w jakimś tanim salonie bardzo, dlatego że można sobie spieprzyć, taki tatuaż może się źle tam rozlać, może być kiepskim sprzętem robiony, także polecam, żeby się dobrze nad tym zastanowić. Ja miałem go robionego w Micro Hair u Agnieszki Zapałej, to jest jeden z pierwszych tego typu gabinetów w Polsce. Ufam jej bardzo, polecam, naprawdę robią to bardzo dobrze. Teraz ma cały sztab specjalistów, którzy te głowy dziarają. Jak już mówiłem, efekt tego zabiegu to jest 3-4 lata mniej więcej, potem to słabnie. Ja właśnie jadę sobie teraz po to, żeby ten tatuaż na głowie sobie odświeżyć. Jesteśmy w Julianowie pod Warszawą, to jest Piaseczno właściwie. I tu jest ta cała klinika, gdzie będą mi dzierać głowę. Jest strasznie zimno, więc mam czapkę, ale proszę, jeszcze nic nie mam na głowie. Tylko na chwilę, on zaraz zamarznie. Zobaczcie, tutaj jeszcze nic nie ma, znaczy są te ślady właściwie kropek, które mam przez 3 lata. To po 3 latach, jak mówiłem, się rozpuszcza i może dobrze, bo normalnie taki tusz zamienia się trochę w niebieski, jak wiecie, na tatuażach, więc to by trochę kiepsko wyglądało, takie niebieskie włosy. Dobra, zakładam czapkę i lecę, na razie. Jesteśmy już na miejscu, tutaj będzie cały zabieg wykonywany, tortury. Proszę bardzo, jak to wygląda, będę leżał na łóżku, będę dziergany igłami jak tatuaż. No, do zobaczenia. No dobra, bo w czapce siedzę cały czas. Tak to właśnie, moi drodzy, wygląda.
Zobaczcie, na górze mam włosy tutaj, to nie są włosy, tylko to jest tatuaż właściwie. To cały szary obszar na górze to jest tatuaż. One miały taki kolor właściwie jak moje czoło do tej pory, czyli byłem taki dosyć łysawy i po bokach tylko zaszarzony. Mówię, to nie jest jakaś tam olbrzymia zmiana, ale osoby łyse, które gdzieś tam rozkminiają sobie tego typu rzeczy, no myślę, że dla nich może mieć to znaczenie. Nie jest jakaś rewolucja w moim życiu olbrzymia, natomiast rzeczywiście lepiej się czuję wizualnie, kiedy te włosy mam tam sobie na górze wydzierane. Powiem też, że zrobiłem to z ciekawości trochę, bo no, sam tatuaż zamiast włosów brzmi dosyć intrygująco. Jak to wygląda? To są wizyty po około 2-3, może nawet 4 godziny. Na początku to były 3 wizyty w odstępie mniej więcej 2 tygodni, kiedy te włosy były tam znowu dorabiane i te kropki były dorabiane. Teraz to trwało 4 godziny, to była jedna wizyta 4-godzinna, kiedy cała ta górna połać włosów została mi tutaj dorobiona, czyli te kropki zostały dodzierane w ciągu jednej właśnie takiej 4-godzinnej wizyty. Czy to boli? Boli. Rzeczywiście boli, to nie jest jakaś tam bardzo przyjemna czynność. Podobno to boli mniej niż tatuaż. Ja nie miałem robionych żadnych tatuaży, niestety, jeszcze ciągle się zbieram, żeby sobie zrobić. Natomiast z tego, co słyszałem, to boli mniej, bo jest to płycej rzeczywiście, więc osoby, które były dziarane gdzieś tam, no to mogą się spodziewać mniejszego bólu. Natomiast jest to na głowie, więc to też nie jest do końca przyjemna rzecz, aczkolwiek podobno robienie dziary na ręku to też nie jest najprzyjemniejsza rzecz, więc no cóż, trzeba trochę pocierpieć. Ale mówię, to nie jest tragedia, to jest tak, że można spokojnie przy tym rozmawiać sobie z osobą, która ten zabieg wykonuje. Przynajmniej w moim przypadku to nie był taki ból, z którego bym się zwijał, czy tam w ogóle bym cierpiał jakoś straszliwie. Koszty. W zależności od tego, jak dużo musisz mieć tej głowy wydzieranej, to jest to koszt, powiedzmy, od mniej więcej 2000, jeżeli to są pojedyncze jakieś tam plamki, to nawet pewnie mniej. Taki średni koszt to jest około 3-4 tysięcy złotych. To może być nawet 6 tysięcy, jeżeli ktoś zupełnie wyłysiał i nie ma włosów nigdzie, wtedy odtwarza się właściwie całą linię, czyli dziara się tutaj górę i też boki i tył. No u mnie i większości osób to jest tylko góra, to jest to miejsce, gdzie się łysieje androgenicznie, androgenowo. Po samym zabiegu przez mniej więcej 2 do 3 dni te punkty są takie mocne i mocno zaczerwienione. Można mieć też lekką gorączkę, nawet jak ktoś tak reaguje na tego typu rzeczy, no podobnie jak przy tatuażu właściwie. I też nie wolno wychodzić na słońce, w ogóle zaraz po zabiegu nie wolno chodzić na słońce, więc dobrze jest go robić teraz, powiedzmy jakoś zimą, czy wiosną wczesną, czy późną jesienią, wtedy kiedy tego słońca zbyt dużo nie ma. I warto przez te 2 pierwsze dni przed weekendem sobie to zrobić, czy tam gdzieś nie wychodzić, no bo to się dziwnie wygląda, chyba że ktoś może czapkę nosić, albo chyba że ktoś kompletnie ma to w pompie. O tak to właśnie wygląda zaraz po zabiegu, rzeczywiście no, jest to widok taki trochę dziwny. Jak reagują ludzie na to? Prawdę mówiąc, nikt to nie zwraca uwagi, tak świadomie, w większości przypadków, dlatego że ludzie nie wiedzą w ogóle, że można mieć w ten sposób zrobioną linię włosów odtworzoną za pomocą tatuażu, co się jakoś nie mieści w głowie. Jak ktoś ma perukę na przykład, albo jak ktoś ma przeszczep, to ludzie już reagują, tak patrzą sobie, że o kurczę, coś tu jest nie halo, tak? Coś jest dziwnie. Ma 70 lat, ma czarne włosy, gęste, być może coś tam było przeszczepiane. Natomiast w przypadku takiej łysiny w ten sposób pokrytej, jeżeli ktoś już w ogóle zauważy taką linię, to do końca nie wie, o co chodzi, także to taka trochę śmieszna rzecz. Natomiast rzeczywiście wygląda się, moim zdaniem przynajmniej, no troszkę to fajniej wygląda, trochę naturalniej, tak? Ta linia włosów jest taka, jakby rzeczywiście ogolił się specjalnie. Jakie są minusy tego rozwiązania? Przede wszystkim taki, że no, trzeba się już golić na łyso. To znaczy, jeżeli masz taki tatuaż zrobiony na czubku głowy, a z boku rosną Ci włosy, to po tygodniu niegolenia się to wygląda dziwnie, ponieważ tutaj na górze są same kropki pojedyncze, a z boków gdzieś tam wystają Ci takie już większe kępki włosów i to właściwie już jest taki jeden wielki what the fuck, także jeżeli chcesz sobie tak głowę w ten sposób potraktować, to, no, to jest już decyzja, żeby się golić rzeczywiście na zero maszynką albo no, maksymalnie na jakiś tam 1 mm trymerem, ale nie na kilka milimetrów. No i ostatnia kwestia, czy może to nie wyjść? Może nie wyjść, jak ktoś to źle robi, dlatego polecam jeszcze raz, żeby nie chodzić do jakichś tanich gabinetów. Po drugie, no, był jeden przypadek podobno, przynajmniej w tym gabinecie, w którym ja robiłem w Microhair, że gość się do tego nie mógł przyzwyczaić. Naprawdę, to może być dla niektórych szok, szczególnie jeżeli jest to dosyć mocna, ciemna linia odtworzona i to troszkę zmienia też twarz. Można się nie zaakceptować w tym nowym imidżu, natomiast to można spokojnie usunąć laserem w ciągu jednej sesji. Jeżeli komuś się to nie spodoba, to taki tatuaż zostaje wywabiony laserem i wracasz do stanu wyjścia, ale w większości przypadków ludzie są z tego zadowoleni. To chyba tyle, jeżeli chodzi o micropigmentację.
mikropigmentację. Jeżeli ktoś będzie chciał mieć więcej pytań, a mnie spotka na żywo, będzie chciał mnie nawet dotknąć, zobaczyć tą głowę, ja nie mam z tym żadnych problemów, naprawdę. Jakby zrobiłem to częściowo eksperymentalnie, częściowo dla fanu, a częściowo po to, żeby rzeczywiście jakoś tam sobie tą linię odtworzyć. No ciekawe mnie takie rzeczy. Możemy dotknąć, można zobaczyć, można sobie o tym pogadać jeszcze. Zapraszam serdecznie. Całkiem fajna rzecz. Ja się tego nie wstydzę. Ja wiem, że jest taki trend, że faceci to w ogóle nie powinni takich rzeczy robić, bo to jest kosmetyka jakaś, a to są babskie rzeczy. Ja uważam, że to jest strasznie głupie myślenie, więc jeżeli kobiety robią sobie brwi, to faceci, myślę, spokojnie mogą sobie dorabiać linię włosów, jeżeli się z tym lepiej czują i uważają, że lepiej wyglądają. Według mnie to wygląda troszkę lepiej. Polecam serdecznie taki zabieg. No i chyba tyle. Do zobaczenia, cześć.